Ja bym ich powiesił nie za głowę, a za języki, żeby męczyli się dłużej. Napisał w liście do matki jeden z Polaków obserwujących SS-manów prowadzonych na salę sądową. Skrajne emocje tego człowieka nie były zresztą niczym wyjątkowym. Po zakończeniu II wojny światowej w zasadzie każdy Polak darzył Niemców głęboką nienawiścią. Okupacja odcisnęła swoje piętno na całym społeczeństwie. Niemal każda rodzina doświadczyła cierpienia, a miliony ludzi straciły życie w wyniku brutalnej polityki okupantów. Gdy nadszedł czas zemsty, postanowiono wykorzystać go w każdym calu. Jak wyglądały kulisy tych wydarzeń? Zapraszamy na kolejny film. Mecenasem dzisiejszego odcinka jest pan Hubert Kędziorek. Partnerem odcinka jest wydawnictwo Znak Horyzont. Zakończenie II wojny światowej przyniosło radykalne zmiany na terenie Europy zarówno pod względem granic, jak i struktury społecznej. Jeszcze przed faktycznym zakończeniem konfliktu setki tysięcy Niemców opuściły swoje domostwa i wraz z wojskiem oraz administracją wycofały się na zachód. Głównym powodem była chęć uniknięcia kontaktu z Armią Czerwoną. Przeczucia tych ludzi okazały się zresztą słuszne. Gdy w 1945 roku Sowieci wkroczyli na niemieckie ziemię, całą ludność traktowali jak wrogów. Szerzyły się morderstwa, gwałty i grabież na niespotykaną skalę. To również wtedy przeprowadzono pierwsze tzw. dzikie deportacje. Wysiedleniami objęto około 1 200 000 osób. Same wysiedlenia cechowały się dużym chaosem. Ludności czym prędzej nakazano opuścić domostwa, pozwalając im na zabranie bagażu wynoszącego od 20 do maksymalnie 30 kg na osobę. Sytuacja uległa pewnej zmianie po oficjalnym zakończeniu wojny. Na mocy postanowień poczdamskich potwierdzono dotychczasowe ustalenia i zaakceptowano nowe granice, w tym przyznane Polsce ziemie niemieckie. Na obszarach tych wciąż pozostawały miliony autochtonów. Ich los był jednak przesądzony, a zdecydowana większość miała zostać wysiedlona. Wysiedlenia prowadzono od 1946 roku i objęto nimi około 3,5 miliona osób. Zazwyczaj prowadzono je koleją w wagonach towarowych, w których panowały naprawdę nieciekawe warunki. Podróż ponadto trwała od kilku dni do nawet kilku tygodni. Ponadto wysiedleńcy byli narażeni na różnego rodzaju szykany, mniej lub bardziej zrozumiałe, ze strony nowych włodarzy tych ziem. Jak wspominał jeden z mieszkańców Kolbergu, przemianowanego wkrótce na polski Kołobrzeg: podczas naszego powrotu przeszliśmy dużo przykrości, na wolnej drodze byliśmy zatrzymywani przez Polaków. Najpierw pytali się o kosztowności, następnie gwałcili młode kobiety i potem rabowali. Słyszeć było można tylko krzyki, płacz, aż strach było słuchać. Oczywiście nie wszyscy Niemcy opuścili Polskę. Na takich terenach jak Śląsk, Warmia i Mazury pozostawało około 1,5 miliona osób. Około 1 miliona uznano za zdatnych do polonizacji, natomiast resztę uznano za Niemców i przeznaczono na kolejne wysiedlenia. Wszystkie te liczby nie są jednak do końca precyzyjne, a przez całe dekady ulegały rozmaitym manipulacjom, szczególnie ze strony niemieckiej, która hiperbolizowała to zagadnienie. Tak czy inaczej pozostałych w Polsce Niemców poddawano szeroko zakrojonej polonizacji, w której skład wchodziła zmiana nazwisk oraz ograniczenia w używaniu języka niemieckiego. Działania te, szczególnie w pierwszych latach po zakończeniu wojny, uzupełniała również ogromna i nierzadko niczym nieskrępowana nienawiść. Partnerem kanału Okupowana Polska jest sklep militaria.pl. Poza garstką kolaborantów i osób, które w jakiś sposób wysługiwały się okupantom podczas wojny, każdy Polak szczerze nienawidził Niemców. Skala zbrodni popełnionych podczas okupacji była ogromna. Obrócone w proch miasta. Każda w zasadzie rodzina straciła kogoś bliskiego, a ponadto ciągłe informacje dochodzące z obozów koncentracyjnych wzmagały te nastroje i eskalowały całą sytuację. Nie było w Polsce rodziny, która nie straciłaby kogoś bliskiego w wyniku ludobójczej polityki Niemców. Zemsta wydawała się wprost naturalna, a opuszczeni przez wojsko i polityków Niemcy, którzy w dalszym ciągu pozostawali na ziemiach włączonych do Polski, okazywali się idealnym celem ataków, co potwierdzają zachowane relacje. Jak wspominał jeden z Polaków przesiedlonych na tzw. ziemie odzyskane: Niemcy łażą po tym Wrocławiu z tobołkami, starają się nam podlizywać, pracują u nas. Patrzę na to z satysfakcją. Dobrze im tak. Wszyscy oni krytykują teraz Hitlera, ale mają do niego głównie pretensje, że przegrał wojnę. I tak za dużo się z nimi cackamy. Trzeba by przeżyli nędzę, poniżenie, by co najmniej na jakiś czas byli niewolnikami
tak jak chcieli to zrobić z innymi. A może dla przykładu rozstrzeliwać całe dzielnice, rodziny, jak oni rozstrzeliwali Żydów, Polaków i innych. Należy się im to. I to właśnie od nas. Oko za oko, ząb za ząb. W początkowym okresie całkiem naturalnym wydawało się, aby Niemcom odpłacić pięknym za nadobne, użyć tych samych środków, jakimi oni posługiwali się przez ostatnie 5,5 roku. Sytuacja jednak, jak na pewno się Państwo domyślacie, była jednak dość skomplikowana. O ile w trakcie dzikich wysiedleń można było sobie pozwolić na agresję względem Niemców, o tyle później trzeba było zastosować się do wskazówek nowych władz, które początkowo postanowiły przychylić się do głosu ludu, a nawet wpłynąć na jeszcze większą radykalizację nastrojów. Poza doniesieniami prasowymi, które odkrywały kolejne informacje na temat hitlerowskich miejsc kaźni, bardzo ważnym elementem powojennego spojrzenia na Niemców było odwiedzanie tych miejsc, w tym przede wszystkim dawnych niemieckich obozów koncentracyjnych. Widok baraków i masowych grobów w połączeniu z relacjami świadków, którzy przeżyli zgotowane im przez Niemców piekło, wywoływał olbrzymie poruszenie. Najczęściej przeradzało się ono w gniew i chęć zemsty, co szło zresztą w parze z pierwszymi ekstradycjami i procesami nazistowskich zbrodniarzy. Warto jednak zauważyć, że tak zwani zwykli Polacy chcieli ukarać Niemców nie tylko na drodze prawnej, która wydawała im się zbyt długa i zawiła, ale przede wszystkim na własne oczy chcieli zobaczyć cierpienie swoich niedawnych oprawców. Przyklaskiwały temu powojenne władze, zezwalając na organizację publicznych egzekucji, czym wpisywano się zresztą w trendy obecne na terenie Związku Sowieckiego i Czechosłowacji. Najgłośniejszymi tego typu wydarzeniami w Polsce była bez wątpienia egzekucja dawnego gauleitera kraju Warty Artura Greisera, którą przeprowadzono 14 lipca 1946 roku, oraz wcześniejsza o 10 dni egzekucja załogi KL Stutthof, którą przeprowadzono w Gdańsku. To ostatnie wydarzenie zasługuje zresztą na dłuższy komentarz, ponieważ obrazuje ono nam to, jak bardzo znormalizowana została kwestia śmierci i zadawania tej śmierci. Otóż na miejscu egzekucji panowała absolutnie sielonkowa atmosfera. Było ciepło, serwowano piwo, aż wreszcie około godziny 17. Na miejsce egzekucji przyjechało 11 ciężarówek, w których wieziono skazańców. Tymczasem sytuacja diametralnie się odmieniła. Tłum uległ poruszeniu i głośno domagał się śmierci dla oprawców. Atmosferę dodatkowo podgrzewał widok egzekutorów, których przebrano w obozowe pasiaki. Ludzie gwizdali, a żołnierze pełniący asystę strzelali w niebo, co jeszcze bardziej podkręciło nastroje. Obecni byli również fotoreporterzy, którzy wykonali skazańcom zdjęcia przed i po egzekucji. Ich ciała nie wisiały zresztą zbyt długo. Niemal błyskawicznie zostały ściągnięte i w zasadzie rozszarpane przez tłum. Podobne sytuacje miały miejsce w Krakowie oraz Lublinie. W stolicy Małopolski duże emocje wzbudził proces Amona Goetha, którego w obawie przed atakiem ze strony Gapiów prowadzono do sądu przy ulicy Senackiej pod ścisłą eskortą. Choć jego egzekucję przeprowadzono w sposób kameralny, to pod budynkiem sądu, do którego był doprowadzany, gromadziły się prawdziwe tłumy. W Lublinie zaś władze postanowiły na oczach mieszkańców poprowadzić 6 SS-manów z Zamku Lubelskiego w kierunku domu żołnierza, gdzie prowadzono ich proces. Zarówno w Krakowie, jak i w Lublinie tłum domagał się linczu. W kierunku oskarżonych wykrzykiwano najgorsze obelgi i najgorsze oskarżenia. Niewiele brakowało, aby słowa zmieniły się w czyny. Szczególnie zauważalne było to w Lublinie, ze względu na całkiem długą odległość dzielącą punkt A od punktu B, przez co w zasadzie całe miasto mogło przyjrzeć się swoim niegdysiejszym oprawcom. Jak wskazywał jeden z Polaków w liście do matki: kochana mamusiu, u nas jest teraz proces 6 Niemców, oprawców z Majdanka. Widziałem, jak ich prowadzili przez krakowskie przedmieście, łby mieli pospuszczane i tchórzliwy wzrok. Prowadzili ich na rozprawę sądową do domu żołnierza. Mam wrażenie, że ich powieszą publicznie. Ja bym ich powiesił nie za głowę, a za języki, żeby męczyli się dłużej. Zbrodniarzy powieszono faktycznie na terenie dawnego obozu na Majdanku, a egzekucję wedle różnych szacunków oglądało nawet 10 000 osób. Egzekucja szefa krematorium Paula Hoffmana, którego powieszono 23 grudnia 1945 roku, miała zgromadzić 2 razy więcej obserwatorów. Emocje były więc bardzo silne i trudno im się dziwić. W pewnym momencie zauważono, że te emocje są zbyt silne i niewiele brakuje, aby wymknęły się spod kontroli. Ponadto powojenne procesy w Polsce coraz częściej obserwowali zagraniczni dziennikarze, przed którymi nowa, komunistyczna władza chciała wypaść jak najlepiej.
Tym samym zrezygnowano z publicznych egzekucji i zmieniono swoje postępowanie względem dawnych nazistów, którzy albo przebywali w więzieniach, albo czekali na proces. Egzekucje nie były oczywiście jedyną formą zemsty na pozostałych w Polsce Niemcach, podejrzewanych o sympatyzowanie z narodowym socjalizmem lub mających jakieś powiązania z siłami zbrojnymi III Rzeszy, zamykano w specjalnych obozach, które zlokalizowano m.in. w Łambinowicach, Jaworznie, Potulicach oraz Osławionej Zgodzie, gdzie funkcję komendanta pełnił słynący z sadyzmu polski Żyd Salomon Morel. Obozów tych było oczywiście dużo więcej. Niektórzy badacze uważają, że na samych ziemiach odzyskanych znajdowało się ich kilkaset. Warunki panujące w tych miejscach były oczywiście fatalne. Nie brakowało szczurów, robactwa, pluskiew i wszystkiego, co utrudniało normalne funkcjonowanie. Ponadto mnożyły się akty grabieży, gwałtów oraz zabójstw. Warto jednak zauważyć, że nie każdy z osadzonych był sympatykiem NSDAP. Niektórzy trafiali do obozów wyłącznie dlatego, że podpisali Volkslistę, do czego wcześniej zachęcał rząd londyński, chcąc ocalić tkankę biologiczną narodu na tych newralgicznych terenach, lub zostali przymusowo wcieleni do Wehrmachtu. W obozach osadzano również żołnierzy Armii Krajowej i Narodowych Sił Zbrojnych, co tylko podkreśla dramatyzm, złożoność i paradoksalny charakter tej sytuacji. Nierzadko dochodziło również do pogromów wymierzonych w niemiecką ludność, spośród których najbardziej znanymi wydarzeniami są te, do których doszło w Aleksandrowie Kujawskim oraz w Nieszawie. W tej pierwszej miejscowości Niemców, najczęściej starców lub chorych, najpierw skoncentrowano, następnie kazano im krzyczeć: my, Niemcy, mordowaliśmy Polaków, a następnie grupa pijanych milicjantów zatłukła pałkami kilkunastu z nich. Sprawcy pozostali bezkarni, nie tylko zresztą w tym przypadku. Na terenach przyłączonych do Polski po II wojnie światowej Niemcy byli nie tylko biernymi ofiarami, ale czasami próbowali też podejmować konfrontacje z polskimi władzami. Najczęściej były one jednak bardzo ograniczone, co nie przeszkadzało komunistom w przedstawianiu ich jako ogromnego zagrożenia spod znaku Werwolfu, czyli tajnej organizacji stworzonej przez Heinricha Himmlera pod koniec wojny. Faktem pozostaje, że bliżej nieokreślone grupy niemieckich cywilów oraz żołnierzy atakowały lokalną infrastrukturę oraz zastraszały lokalnych gospodarzy. Faktem jednak pozostaje, że władza ludowa zawsze wyolbrzymiała te wydarzenia, aby z jednej strony zastraszyć polską ludność, z drugiej strony utrzymać wizerunek Niemca jako wielkiego wroga, a przy okazji odwrócić uwagę Polaków od problemów wewnętrznych. A co z Niemcami, którzy podczas okupacji zachowali ludzką twarz? Nie tylko nie angażując się w zbrodnie narodowego socjalizmu, lecz wręcz sprzeciwiając się tej ideologii poprzez niesienie pomocy ludności okupowanej, choć z dzisiejszej perspektywy wydaje się logiczne, że takie jednostki powinny być traktowane inaczej, to w rzeczywistości wszelkie formy fraternizacji były ostro potępiane przez opinię publiczną. Oficjalnie nie przewidywano żadnej taryfy ulgowej, nawet jeśli dochodziło do jakiejś nici porozumienia, to tylko na stopie prywatnej, z dala od nienawistnych spojrzeń. Oficjalnie uważano bowiem, że to cały naród niemiecki jest winien zbrodni popełnionych podczas wojny. Wpisywało się to zresztą w politykę realizowaną przez Niemców w poprzednich latach. To właśnie okupanci nagminnie stosowali zasadę odpowiedzialności zbiorowej, mordując Polaków bez względu na wiek i płeć. Tym razem role się odwróciły, a ofiary, kierując się w pewnym stopniu systemem wartości ukształtowanym w warunkach wojny, skłaniały się ku idei zbiorowego ukarania Niemców. Na marginesie warto zauważyć, że tzw. dobrzy Niemcy nie spotykali się również z akceptacją ze strony swoich własnych rodaków, którzy najczęściej uważali, że to właśnie przez takich odszczepieńców III Rzesza przegrała wojnę. W tym powojennym chaosie wszyscy, nawet pokonani, szukali jakiegoś kozła ofiarnego. Po zakończeniu II wojny światowej relacje polsko-niemieckie były zatem niezwykle skomplikowane. Początkowa wrogość i chęć odwetu stopniowo ustępowały innej emocji – strachowi, który był konsekwentnie i na szeroką skalę podsycany przez władze komunistyczne. Niemcy pozostawali synonimem wroga. I to wroga, który dąży do powrotu na dawne ziemie, by odebrać je Polsce. Obawy te nie były zresztą całkowicie bezpodstawne. W Republice Federalnej Niemiec jeszcze do lat 70. na wielu atlasach i mapach oznaczano tereny Dolnego Śląska i Pomorza jako znajdujące się pod tymczasową polską administracją. Wypędzeni Niemcy odczuwali głęboki żal, do pewnego stopnia zrozumiały, podczas gdy Polacy mieli poczucie, że sprawcy nazistowskich zbrodni nie zostali w pełni rozliczeni, z czym też trudno się kłócić. Całość dodatkowo komplikowała polityka, która
jak często bywa, skutecznie pogłębiała podziały i utrwalała wzajemne antagonizmy. Z tego miejsca chciałbym serdecznie polecić Państwu książkę Marcina Zaręby pod tytułem Wielka Trwoga, która nie tylko zainspirowała nas do stworzenia tego odcinka, ale okazała się również bardzo cennym źródłem w jego przygotowaniu. W tej publikacji, która ukazała się nakładem wydawnictwa Znak Horyzont, zetkną się Państwo z nierzadko bardzo brutalną rzeczywistością powojennej Polski oraz wszechobecną trwogą, jaka ogarnęła społeczeństwo. Niektóre historie staną się gorzką pigułką do przełknięcia, jednak jak mawiał jeden z najwybitniejszych polskich publicystów, Józef Mackiewicz, tylko prawda jest ciekawa. Zachęcam zatem Państwa do zapoznania się z książką Zaręby, a póki co bardzo dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Patronami kanału są Małgosia Drązikowska, Krzysztof Szczygieł, Kuba Szafrański, Hubert Kędziorek, Adrian Giersz, Tomasz Sadurski, Katarzyna Rusnak, Krystian Dziarek, Radosław Kuśmierz, Damian Stasik, Damian Dziedzic, Julie Clark, Łukasz Papież, Urszula Babiuch, Paweł Łabno, Ewa Ogrodnik, Marcin Hatys, Kamil Kubów, Dariusz Stelmaczonek, Adrian Flor, Paweł Smoliński, Piotr Kośmider i Hubert Walas.